Dzień dobry. Po tegorocznej zimie bardzo dużo jest strat. Przede wszystkim bardzo uszkodzone zostały róże. I w tym odcinku pokażę Wam krok po kroku, jak obcinam róże okrywowe, parkowe, pnące, które zostały najbardziej uszkodzone, jak wyglądają pędy przemarznięte, na co należy zwrócić uwagę, w jaki sposób ciąć, więc zapraszam do oglądania odcinka. Ważne jest, że przycinam, jak oczko jest skierowane na zewnątrz. Widać, jakie ma brązowe przy oczkach, bo może ma zielone i pączki tu żywe, wyżej to i tak będą one chorować i nic z tego nie będzie, więc przycinam. Tu ładnie przezimował pęd, ale ja go skrócę tak, żeby ona była mocniejsza roślina. I teraz, który wybieram pąk, wybieram ten, który jest na zewnątrz, więc przycinam tutaj gdzieś tak pół centymetr maksymalnie nad pąkiem, tak żeby zdołało się ładnie zagoić, a nie żeby zasychało i mógłby usnąć też również pąk. Tutaj to jest pęd dosyć cienki, ja go przycinam dosłownie nad pąkiem. Najlepiej mieć też ostry sekator, wtedy po prostu jest łatwiej. Tu widzę, że tak, jest zielony pęd, natomiast tu już patrzę uszkodzenie mrozowe. No tu wzięłam tak, tu uszkodzenie mrozowe widać i tnę tam, gdzie nie będzie takiej brązowej plamy. W tym miejscu przyciąć. O, tu natniemy na ukos, tak żeby mogła spływać woda i wtedy ono nie choruje, więc to też jest ważna technika cięcia. Tu też widzę pęd, który należałoby przeciąć, bo ma, widzicie, takie kropki czerwone. To oznacza, że już zaczyna się jakiś proces chorobowy. Tu jest cała chora. Tu jest zielona, zastanawiałabym się nad nią i mogłabym przyciąć ewentualnie tak, tu. Dosyć tu. I tu jest naprawdę w środku brązowe, czyli niewiele z tego będzie. Zobaczymy, jak tutaj dalej. No i chyba przytnę, bo nic z tego nie będzie. Dosyć jest gruba. O, udało mi się przeciąć tą grubą gałąź. Zobaczymy, jak ona odbije. Teraz zobaczcie, tu taki duży, gruby pęd. Też nie ma co zostawiać. Trzeba dojść do zielonej części i tu widzę, że na szczęście jest zielony, taki zdrowy, więc przytnę gdzieś tam na tej wysokości. Nie ma co żałować. Mam przyciętą różę. Tu widzę, że jest troszeczkę uszkodzona, ale bardzo niewiele. Tu jest nawet nie brązowe, tylko starte wcześniej w ciągu lata, więc widzę, że jest zagojone. Ta rana zostawiłam w ten sposób i ta róża też dobrze odbije. Tu na przykład źle przycięta róża, bo zostawione brązowe taką łodygę, która jest schorowana, więc należy ciąć poniżej tych kropeczek brązowych, właśnie nad tym oczkiem, gdzie tu jest cała już pięknie zielona, bez żadnych mrozowych uszkodzeń. Tu bardzo mi przemarzła ta róża. Właściwie ją całą mam do wycięcia. I nawet gdyby się wydawało, że tu są zielone, a pod spodem jest taki brązowy, on jest taki ciemny brązowy. Zresztą sprawdzimy, czy jest po prostu pod spodem żywa tkanka. Jeżeli żywa tkanka, zostawimy. Jeżeli nie, to po prostu będę musiała wyciąć. Patrzeć też, kiedy tniemy, patrzymy, czy po przecięciu jest też żywa tkanka, jak przecinamy sekatorem. Mają żywej tkanki, więc po prostu je wycinam. Białe nie ma w ogóle części zielonej. Zresztą to nawet widać, bo one są bardzo, bardzo brązowe.
Tyle wycięłam tych pędów. Tutaj zostawiam ten jeden pęd, który jest bardzo zielony. I tak wygląda po przycięciu. Tutaj widać też bardzo mocno przymarzniętą, więc zaczynam kolejną obcinać. Tu akurat chyba był taki prąd bardzo zimnego powietrza, czyli jeszcze silnego wiatru zimnego i ona przemarzła, bo w innych miejscach aż tak nie przemarzała nawet De Fairy. Na przykład mam inną różyczkę De Fairy i ona widać, że nie ma tak brązowych pędów. Widocznie albo była bardziej przykryta tutaj i nie było tak silnego wiatru zimnego. I oczywiście też ma wpływ na to, że jest bliżej domu. I tu na pierwszy rzut oka by wydawało się, że tutaj zielony jest ten pęd, ale tu zaczyna się taki mocno przemarznięty brązowy kolor na tym, tu gdzie jest ten młody pęd. To nie jest, że on jest drewniały, on jest jednoroczny, więc nie powinien mieć takiego koloru. I nawet jak przecięłam, to może tutaj no nie widać, nie mogę takiej ostrości ustawić, jest pod spodem brązowa tkanka. I tu kolejny przykład, tak? Tu wydawałoby się, że zielone są pędy, ale poniżej widać takie brązowe uszkodzenia, co oznacza, że przemarzło, uszkodzone zostały przez zimę, więc też muszę bardzo mocno przyciąć do zdrowej tkanki, dlatego że i tak z tego może i będzie puszczać listki, ale będą one uszkodzone i chorować, więc ja po prostu przytnę dla zdrowotności, na przykład w tym miejscu, gdzie już zaczyna się nowy pąk. Przy okrywowych różach nie trzeba patrzeć, czy pęd wychodzi na zewnątrz, czy pąk wychodzi na zewnątrz, bo okrywowe bardzo mocno się rozkrzywiają i one tworzą w ogóle taką bardzo dużą masę zieloną. Więc ja nie patrzę, czy pąk wychodzi na zewnątrz, czy nie. Tu też jest drewniała, jest bardzo, bardzo malutka, więc przycinam na takim ładnie wychodzącym pędem. Przy okrywowych różach właściwie naprawdę nie trzeba mocno się zastanawiać. Tutaj rozkrzewiałam, co widać. Jest jeszcze kamień, bo ja tak w ten sposób oznaczam, żeby wiedzieć, że one są nowe pędy. I widzę, że tu już też wypuszcza zielone, więc pod ziemią był blisko ziemi, przykryty śniegiem, więc odżył. I w ten sposób robię zawsze jakieś odnóżki, żeby po prostu mieć na zapas, gdyby coś się wydarzyło. Więc jeżeli puściło już tutaj zielony pęd, mogę tu już go przyciąć od matecznej rośliny, odłączyć. O, i już jest. I tu później wykopię. No, widać, tu jest przemarznięty, to widać bardzo mocno. Zaraz zrobię na powiększeniu. Tutaj widać bardzo mocno uszkodzone i co z tego, że on jest zielony na wyżej, jak ma tu uszkodzenie. No, czy donet jakimś świeżym pąkiem. Mam już tą różyczkę przyciętą, ona jest dużo młodsza, więc było łatwiej ją przycinać. Tu też, możecie zauważyć, że są pąki, które wypuszczają, ale pod spodem jest brązowe. Więc tnę właściwie bardzo nisko. Tutaj też jest brązowy, to nic, że on jest zielony. Tutaj ładnie zielone niektóre, ale tu już jest uszkodzony brązowy, więc ja wycinam. Cięcie najlepiej przeprowadzać w taki dzień, gdzie jest może wietrzne, na pewno sucho, gdzie za chwilę nie zapowiadają deszcze. Wszystkie cieniutkie też gałązki przycinam. Widzę, że jest piękna. Teraz jeszcze może tak nie widać, bo są same pędy, ale za chwilę się rozwiną listki i oczywiście kwiatki. To jest teraz słońce. Można łatwo zauważyć, że to jest taka brązowa i zielona, więc takie najprościej ciąć, dlatego że po prostu widać, więc nad zdrowym oczkiem to akurat jest bardzo taki pęd gruby,
więc ja go obetnę na przykład tu, gdzie jest takie gałęzie, pędy trzeba ciąć niestety po tej zimie. Teraz tutaj ten, jeszcze mi został jeden. Tu jest bardzo stary pęd, też go mogę wyciąć już. O, jest spróchniały. W ten sposób, tu jakieś inne pędy. No i w ten sposób jest następna róża przycięta. Są grube pędy, które nie zmarzły. I tu też chciałam Wam pokazać, że może być brązowy pień, ale to jest taki już stary, zdrewniały. To jest w ogóle inny kolor takiego brązu, który jest przemrożony. Tu jest taki szary i można to łatwo sprawdzić, tak jak Wam już mówiłam. Zdrapuję troszeczkę i widzicie, jest zielony. Może to nie wiem, czy to widać na tym, ale on jest świeżo zielony, więc nic nie muszę tutaj wycinać. O. On jest zielony, czyli ta podskórna tkanka jest żywa. Tu na przykład jest suchy, ale przycięłam do zdrowej tkanki. I teraz na przykład tu widać, że jest zdrewniały pęd i suchy. I tu mogę te dwa przyciąć, bo ten jest widać, że zielony, nawet tu prześwituje taka zielona część. I teraz jak obcinamy, już mamy prawie tą formę wycięte, te wszystkie takie przemrożone pędy. Pod innym kątem patrzymy i widać jeszcze pęd, który nie jest obcięty. Wydawało się z tamtej strony, że nie ma przemrożeń, a tu widzę czerwone ślady. Więc przycinam niżej, tam gdzie nie ma tych śladów. Więc przytnę w ten sposób. O. I tu w zależności od na jaki kąt się patrzy, są te brązowe uszkodzenia. Nie zawsze też widać, albo światło pada. Tu też widzę, że są przemrożone, więc nie ma co się tam obawiać. Trudno, trzeba ciąć. Będzie może mniej kwiatów, ale one będą dużo większe. I teraz o dziczkach w różach. Tu widać, że to jest pęd główny, ale te wyrastające już poniżej to są dziczki. To była główny pęd, a to już jest dziczka. Więc tu wycinamy. Ja po prostu użyję innych nożyc, bo te mi nie przetną. Nawet widać, że ona zupełnie inaczej rośnie. Ma takie cieniutkie gałązki, mają inne pąki, mniejsze. Więc ja to po prostu przytnę sobie od dołu. I tak wygląda prześwietlona róża. Również prześwietla się dlatego, nawet gdyby nie były te pędy przemrożone, zniszczone przez zimę, to dlatego też, że dociera światło do pędów, rozwijają się lepsze, większe kwiaty, ale też dlatego, że przewietrzona wewnątrz róża będzie po prostu mniej chorowała. Nie będą się rozwijały choroby grzybowe, co jest też bardzo istotne w przypadku róż. Bo kiedy ona kwitnie, to jest wiosna, początek lata, gdzie jest też bardzo dużo deszczy, wilgotność duża i rozwijają się szybciej choroby grzybowe. I tu róża pnąca. Też uszkodzone ma pędy przez zimę. Ja będę obcinać tak jak w poprzednich różach, czyli te pędy, które są uszkodzone. I oczywiście trochę ją prześwietlę. Ona wydaje się, że ona jest prześwietlona, ale tu, gdzie ma tyle tych pędów, które wrastają, będę musiała po prostu więcej przyciąć.
I tak oto przycięłam różę pnącą. Oczywiście tam, gdzie mogłam dotrzeć z drabiną, tak, bo ona rośnie na wysokość 3,5 metra i ciężko mi było odwiązać ją nawet, tak. Tutaj poobcinałam, one później te suche opadną i będzie można tutaj patrzeć tylko na te zielone części. Ona i tak dosyć dobrze przezimowała. Ma te pierwsze, te podstawowe pędy bardzo grube. One mają nie wiem, ze 2,5 cm średnicy, także już są dosyć odporne i one też były przy ścianie i przy bluszczu. No, bluszcz został wyjedzony przez sarenki, ale w pewien sposób też osłaniał, bo blisko ściany tak nie przewiewało tę różę i ona bardzo dobrze się przezimowała. To jest róża Laguna, ją polecam, bo naprawdę nie dość, że jest piękna, pachnąca, to i bardzo odporna. Dziękuję, że dobrnęliście do końca odcinka. Jeżeli podobał się Wam film, poproszę o łapkę w górę i do subskrypcji kanału. Do widzenia.